To była kiedyś najbardziej niebezpieczna ścieżka na świecie. Ale już nie jest i chętnie z niej skorzystamy. Wpadniemy też w wir historii Malagi, od koronkowej twierdzy przez jednoręką katedrę, po ulice rysowane kubizmem. A wiesz, że to nie jest prawdziwy zamek? Będzie jeszcze bajeczny port, Jura w światowym wydaniu i białe, antybakteryjne miasteczko. Odkrywamy stolicę Wybrzeża Słońca. Pierwsze kroki, zanim pospacerujemy po żywym centrum, skierujemy do naszym zdaniem najznamienitszej atrakcji miasta. Twierdza Alcazaba powstała w XI wieku. To najlepiej zachowany przykład mauretańskiej twierdzy w całej Hiszpanii, a dzisiaj to cały taki kompleks, który zwiedzamy za jednym połączonym biletem razem z Teatrem Rzymskim oraz zamkiem Gibralfaro. Arabowie opanowali miasto już w VIII wieku i przez ponad 700 lat nim zarządzali. Nic dziwnego, że w czasie ich panowania powstała ta niezwykła budowla. Alcazaba w praktyce to prawdziwy labirynt połączonych przejść, schodów i dziedzińców. Miało to utrudniać wrogom zdobycie twierdzy, a dziś tworzy niezwykle klimatyczne miejsce. Koronkowe wręcz zdobienia wejść, ścian czy stropów robią ogromne wrażenie. Zwróciliśmy uwagę, jak często przewija się temat wody podczas spaceru wśród murów zabytku. W ciepłych krajach wodę się bardzo szanuje, a tutaj w twierdzy w każdym zakątku pojawia się w różnej postaci zarówno takich zbiorników, jak i kraników, jak i fontan, ale są to obiegi zamknięte. No i tak po prostu też mówiono, że jest się bogatym. Woda symbolizowała luksus i życie. Pozwalała też utrzymać wspaniałe ogrody Alcazaby, a także zapewniała nieco chłodu w upalne dni. Wielkość twierdzy trwała do XV wieku, gdy po latach rekonkwisty na wieży zawieszono chrześcijański krzyż. Władza wykorzystywała oczywiście jej piękne mury, ale głównym ośrodkiem stał się górujący zamek, a Alcazaba była coraz rzadziej używana. Aż trudno w to uwierzyć, że na terenie tej twierdzy w prowizorycznych mieszkaniach do XX wieku jeszcze mieszkała biedota. Powstała tu uboga dzielnica przypominająca slumsy. Dopiero w latach 30. XX stulecia należycie zaopiekowano się zabytkiem. Zdecydowanie Wam go polecamy, bo jest niezwykły, a wyrósł w sąsiedztwie, a nawet z kamieni innej perełki. Teatr Rzymski powstał w I wieku naszej ery za czasów cesarza Augusta. Był używany do III stulecia, później przez wiele stuleci był zasypany, aż odkryto go dopiero w połowie XX wieku. Szacuje się, że mógł pomieścić nawet 3000 osób, a dzisiaj jest współczesną sceną po prostu dla wydarzeń. Generalnie wstęp do niego jest darmowy, a wejście jest zaraz obok wejścia do twierdzy. Już w XIV wieku Maurowie, czyli muzułmańscy mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego pochodzący z północnej Afryki, postanowili wzmocnić obronne właściwości twierdzy, budując zamek. Praktyczna porada. Mimo że oba obiekty są połączone murami, to nie można przejść z jednego do drugiego. Z twierdzy trzeba wyjść i zgodnie ze znakami wspiąć się do zamku. Trud wynagradzają widoki, choć to zaledwie 130 metrów nad poziomem morza. A zamek Gibralfaro tłumaczy się jako góra światła, to dlatego, że stała tu kiedyś latarnia, która służyła do nawigacji. Dzisiaj, jak widzicie, to taki przepiękny punkt widokowy góruje jeszcze ponad twierdzą i również służyła kiedyś do jej obrony. Co ciekawe, biegnące zygzakiem mury pozwoliły zrezygnować z budowania baszt flankujących, a główna brama w najniższej części ma taki kształt, by atakujący po sforsowaniu jednych drzwi musieli zmienić kierunek, co osłabiało impet ataku i uniemożliwiało użycie wielkich taranów do forsowania kolejnych drzwi. Choć zabudowania są bardziej rozległe od twierdzowych, to nie były dla nas takim wow jak te wcześniejsze. Oczywiście w ramach jednego biletu warto zwiedzić. W centralnej części jest niewielkie muzeum z wystawą broni i mundurów. Mamy jednak wrażenie, że główną wartością są widoki Malagi. Tym bardziej, że nie mogliśmy tutaj polatać dronem. Schodzimy więc, żeby nieco pospacerować po tej bogatej stolicy regionu, a Ty nie zapomnij o łapce w górę.
to najdroższa ulica w Maladze. A wiecie, skąd wzięła się jej nazwa? Od słowa Malaka, które oznacza sól, a sól przecież to bogactwo. Nie jest to słowo arabskie, a fenickie, bo to oni założyli tu pierwszą osadę już w VIII wieku przed naszą erą. Jesteśmy na skwerze sławnych ludzi urodzonych w Maladze, a to chyba ten najsławniejszy Pablo Picasso. Jest tutaj również gdzieś jego dom oraz jego muzeum. A co ciekawe, urodził się tu również Antonio Banderas, który swego czasu zagrał w filmie właśnie tego malarza artystę. Dokładniej w serialu Geniusz Picasso. Artysta był współtwórcą kubizmu i był ceniony za nowe podejście do malarstwa, rzeźby i grafiki. A z Pablem Picasso wiąże się też taka polska ciekawostka, a mianowicie wymyślił on symbol gołąbka pokoju, a namalował go po raz pierwszy w hotelu wrocławskim, a dowiedzieliśmy się o tym całkiem niedawno w Muzeum w Jaworze. Narysował go na serwetce, więc praca się nie zachowała, a te na ekranie to późniejsze jego przedstawienia, bo artysta nieraz do motywu powracał. A na tym skwerku z ławeczką Pabla taka już kultowa miejscówka, czyli bar Picasso Tapas. No więc zamówiliśmy tapasy za 19 €, taki zestaw 5, tak naprawdę podobno nigdy nie wiadomo do końca co przyjdzie, no ale jesteśmy z naszego zestawu bardzo zadowoleni. Jest paella i są inne ciekawostki, które będziemy zaraz kosztować. O dziwo, najmniej smakował nam hamburger. Malaga to miasto muzeów, ma najwięcej muzeów niemal w całym państwie, a za mną jeden z większych przykładów, popatrzcie jaka potężna budowla, to Muzeum de Malaga. Znajduje się ich tu około 40. Oczywiście najbardziej popularnym jest to poświęcone Picasso, ale również Centrum Pompidou, które jest oddziałem paryskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie zwiedzaliśmy żadnych wnętrzy, bo nie tego typu był to wyjazd, ale jeżeli jesteś fanem sztuki, to z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie. Samo przejście ulicami miasta jest już obcowaniem z nią, bo otaczające kolorowe kamienice są niesamowite. Ogromną ciekawostką są zaokrąglone narożniki. To zasługa głównie Eduardo Strachana, który pod koniec XIX wieku zaproponował takie rozwiązanie rodem z Chicago. Zaokrąglone kształty miały ułatwić wietrzenie budynków i zapewnić więcej słonecznego światła w ich wnętrzach. Jakby to był problem na Costa del Sol. Najwyższym budynkiem Malagi jest słynna świątynia postawiona tuż po rekonkwiście na fundamentach wielkiego meczetu, choć ten z kolei stanął podobno na pozostałościach wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Katedra to renesansowa perełka, ale co ciekawe ma tylko jedną wieżę, na drugą nie starczyło kasy. No wcale się nie dziwię, jest tak wielka i przepotężna, no, że mogło im braknąć. Podobno z tego powodu miejscowi nazywają ją jednoręką damą. Budowano ją ponad 250 lat, zanim powiedziano sobie, że już wystarczy. Wnętrza można zwiedzać za 10 €. Przechodząc od świątyni w stronę morza i portu, można pospacerować po tropikalnym zakątku z zielonymi papugami skrytymi wśród licznych palm i przepięknym kwiecie zwanym strelicją królewską. Choć bardziej magiczna jest angielska Bird of Paradise. Świetnie pasuje. Zobaczcie, jakie piękne, unikalne drzewo to puchowiec. Ma takie śliczne, różowe kwiaty, ale obok jest jeszcze potężniejsze i ma takie żółte kwiaty. Nazywany jest też drzewem jaszczurkowym. Jak się łatwo domyślić, to za sprawą kolców, ale zaskakująco jego owoce są wypełnione miękkim, lekkim włóknem, kapokiem, używanym do wypychania materaców. Niezwykła tropikalna roślina o niesamowitym kształcie. Dla fanów zakupów na targu mamy historyczne miejsce. Aktualny budynek został wzniesiony w XIX wieku na miejscu arabskiej stoczni, z której zachowała się ozdobna brama. Dziś kupisz tu świeże owoce morza, warzywa, egzotyczne owoce, mięso i lokalne przysmaki. Jeśli jesteś fanem street artu, to odwiedź dzielnicę Soho, bo spotkasz tu wiele murali, zarówno tych małych, jak i wielkoformatowe. Widoczne za mną te są najbardziej tutaj znane.
Przyznamy, że spodziewaliśmy się nieco więcej. Wiele murali jest niewielkich i niektóre nie są zbyt interesujące. Takich zacnych dzieł nie było aż tak dużo. Może źle ich szukaliśmy, a może to już nasze polskie miasta stały się tak atrakcyjne w tym względzie. Nie spaliśmy w Maladze, ale w nieodległej Benalmadenie. Tam w pierwszej kolejności urzekły nas plaże. Długie, czyste i z drobnym piaskiem, choć ciemniejszy niż ten nad Bałtykiem. I choć był początek listopada, to temperatura powyżej 20 stopni raczyła nas tam często. W górach trochę wiało, ale ani razu nam nie padało. Polecamy też artykuły na naszym blogu, gdzie dokładniej opisujemy odwiedzone miejsca. Ta nasza Benalmadena to jeden z najpiękniejszych portów jachtowych na świecie. No, popatrzcie sami, trudno się z tym nie zgodzić, jest cudownie. Luksusowe jachty błyszczą w słońcu. Może tu sumować nawet 1000 jednostek i łodzi z wszystkich stron świata. Na kilku sztucznych wyspach połączonych ślicznymi mostkami tworzą niezwykły obrazek. Już przechodziliśmy ten zachwyt Hiszpanią na Majorce i tu znowu jest tak cudownie. Zobaczcie, jaka w ogóle bardzo ciekawa architektura za nami. To nie zabytki, widać, że to jest nowe budownictwo, a mimo to bardzo ciekawe i urokliwe. Wspaniałe połączenie motywów arabskich, indyjskich i andaluzyjskich. Dookoła bogata oferta restauracji, sklepów i innych atrakcji. Nieco dalej od portu znajdziesz bardzo ładny park z florą, którą u nas zobaczysz tylko w palmiarniach. Tu również były puchowce i bogata kolekcja kaktusów i sukulentów. W uroczych stawach kąpały się kaczki, łyski czy mewy. Jest też i kawiarnia. Lubimy te oferty, kawa plus tarta, 5 euro od osoby, już na Majorce tak było. Czemu w Polsce kawa jest taka droga? U nas za samo ciacho można dać 25 zł, a tutaj to już cały zestaw. W takich okolicznościach no po prostu bomba. A czy wiesz, że w Benalmadenie znajdziesz jedno z najbardziej bajecznych miejsc świata? Tym razem samochodu nie wypożyczamy na cały wyjazd, tylko na 2 dni, więc dzisiaj poruszamy się pieszo. Przeszliśmy kilkanaście kilometrów, żeby zobaczyć to cudo. Ni to zamek, ni to pomnik. No i okazuje się, że dzisiaj jest zamknięty. Najprawdopodobniej wybierzemy się tu jeszcze w czwartek, żeby pokazać Wam go w środku. Nie przypuszczaliśmy, że będzie zamknięty, dlatego, że to właściwie jest pomnik, największy pomnik, jaki wystawiono Kolumbowi w sprawie jego odkrycia Ameryki. No ale jest to też zamek i najprawdopodobniej odbywa się dzisiaj tam jakaś impreza dla znaczących, no więc my nie zostaliśmy wpuszczeni. 1 minute later. Jak obiecaliśmy, tak wróciliśmy na ten zamek. Wnętrza są niezwykle efektowne, a zobaczycie tu również wizerunki statków, którymi Kolumb odkrył tą Amerykę. Co ciekawe, został on zbudowany właściwie przez 3 ludzi, w tym inicjatora budowy Estabana Martina, lekarza ginekologa zafascynowanego Kolumbem. Zamek jest zjawiskowy, łączy kilka stylów architektonicznych i gwarantuje wiele wspaniałych miejsc na wymarzone zdjęcie z wakacji. Radzimy dobrze szukać przejść i wejść, bo mnogość zaułków zamku Colomares jest bardzo duża. Jest też tu najmniejsza kaplica na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Mierzy niecałe 2 metry kwadratowe. Chyba była zbyt mała, bo wstyd, ale nam umknęła. Tak po prawdzie wiedzieliśmy, że tam jest, ale w czasie zwiedzania po prostu o tym zapomnieliśmy. A jeszcze ponad zamkiem w Benalmadenie taka oto największa stupa w Europie, ale faktycznie jest potężna i zobaczcie ten widok wokół, niesamowita sprawa. Stupa to buddyjska świątynia. Wnętrze wypełnia sala medytacyjna o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Tu polski akcent, bo jej projektantem jest Polak Wojtek Gossowski. Okolice Malagi zagrały w słynnym filmie Żyje się tylko 2 razy. To klasyczny Bond z Seanem Connery, a wówczas te okolice zagrały Japonię, bo tam był osadzony film, ale w Japonii, w kraju kwitnącej wiśni, nie otrzymali pozwolenia na lot helikopterem i właśnie ta słynna scena była kręcona tutaj. Czas na gwóźdź programu.
Zanim wyruszycie na Caminito del Rey, warto się przygotować. W sezonie turystycznym nawet najlepiej zamówić bilety online już 3 miesiące przed terminem, który planujecie. Po sezonie można to zrobić około miesiąca, no ale my zrobiliśmy niecały miesiąc i już nie było tańszych biletów, czyli za 10 euro. Musieliśmy kupić za 18. To są bilety z przewodnikiem, ale z tego co wiemy, można się odłączyć od grupy i samodzielnie sobie spacerować. Na miejscu są 2 parkingi, jeden już tutaj bliżej wejścia, ale on jest zajęty bardzo wcześnie rano, dlatego najczęściej parkuje się na niższym parkingu, tak jak my to zrobiliśmy, kosztuje 2 euro i stamtąd podjeżdża się jeszcze autobusem za 1,5 euro. Do tego miejsca tutaj czeka bar i stąd jeszcze 1,5 kilometra idzie się podobno do wejścia na sam już szlak, na ścieżkę króla. Dlatego sugeruje się przyjechać na parking już godzinę przed planowanym terminem wejścia na szlak. Weź wygodne buty, bo do przejścia jest około 7 km. I nie bierz ze sobą dzieci poniżej 8 roku życia, bo nie zostaną wpuszczone. Trasa nie jest wymagająca, nawet starsi sobie z nią poradzą, chyba że przeszkodą jest lęk wysokości. Muszę chronić mikrofon, bo tak strasznie wieje od samego początku. Ścieżka jest niesamowita, nawet sobie tak tego nie wyobrażałam. Skały, zaraz zobaczycie, strasznie wysoko sięgają do góry, w dół też jest głęboko. Mega emocje, mega fajnie. Najgłębsze miejsce wąwozu ma 700 metrów, a kładka poprowadzona została aż 100 metrów nad dnem rzeki. Kładka jest przytwierdzona do pionowych skał wąwozu, który w najwęższym miejscu ma zaledwie 10 metrów szerokości. A skąd ona się w ogóle wzięła? Ścieżka, która na początku XX wieku powstała jako przymusowa dla pracowników, teraz jest największą atrakcją w całej Andaluzji, a nawet Hiszpanii. Postanowiono wtedy, że na rzece płynącej w dole powstaną 2 tamy i hydroelektrownie. By robotnikom było wygodniej, utworzono taką drogę techniczną umożliwiającą przejście wąwozem z jednej do drugiej tamy. Gdy ukończono drugą tamę, z wizytą wpadł tu niezwykle odważny monarcha, Alfons XIII, i tę trasę przeszedł. Od tego czasu miejsce zyskało nową nazwę tłumaczoną na Droga Króla. Płatna trasa ma niecałe 4 km, ale nie cały czas idzie się przez kładki. Niecałe 2 km to trekking górskimi zboczami. Na nich przewodnik opowiada o florze i faunie. Największą ciekawostką były oczywiście krążące nad głowami sępy płowe. Rozpiętość ich skrzydeł jest imponująca i sięga niecałych 3 metrów. Podobno łączą się w pary na całe życie i kiedy ginie jeden z nich, drugi pozostaje samotny do końca życia. Gdy roboty się zakończyły, ścieżka przez lata popadała w ruinę i była uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych tras świata. Śmiałków jednak nie brakowało, co kończyło się nawet śmiertelnymi wypadkami. Po gruntownej renowacji w 2015 roku stała się perełką na miarę całego świata. Na koniec trasy czekają 2 emocjonujące momenty. Pierwszy to szklany balkon, gdzie przewodnik zrobi Wam zdjęcie z wiszącym mostem. Ten most to właśnie drugie miejsce, gdzie możesz sprawdzić swoją odwagę. Co prawda przechodzi się po nowym moście, ale nadal wisi on 100 metrów nad przepaścią i jest niestabilny. Przewodnik w tym miejscu sugerował włączyć w telefonie tryb samolotowy, żeby w razie czego nie spaść, ale unieść się na jego skrzydłach. Ot, taki wisielczy humor. I co, jak bywa? Ale biało! Zostaw dla niego łapkę w górę. Nie kończymy jeszcze z przyrodą. Witamy na Jurze w światowej odsłonie. To najlepszy krajobraz krasowy w całej Europie. Wspaniałe formacje skalne. Na dnie ciepłego morza osadzały się wapienie, wyrosły i mamy takie cuda. Innym naszym rodzimym skojarzeniem były góry stołowe. To El Torcal, wpisany na listę UNESCO. Przy górnym parkingu i niewielkiej restauracji zaczynają się 2 pętle. My przeszliśmy mniejszą, oznaczoną zielonym kolorem o długości około 1,5 kilometra.
Trasa nie jest trudna, wije się wśród skał, które przypominają niezwykłe formy znane z amerykańskich filmów. A te wapienie budują głównie amonity, czyli prehistoryczne głowonogi. Całość zaczęła powstawać już 150 milionów lat temu. Te żyjątka już dawno wymarły, ale kwitnie tutaj inne życie. Miejsce słynie z orłów przednich, ale jeszcze bardziej liczne są tutaj sępy, są żmije, są kozice, nawet jedną widzieliśmy, i charakterystyczne również lisy. Znalazły one w tym skalnym mieście swój dom. Również i prehistoryczny człowiek lubił tu przebywać, bo sporo tu archeologicznych stanowisk. Jak będziecie mieli więcej czasu, to polecamy jeszcze pobliskie miasto Antequera, około 15 km na północ, gdzie są tak zwane dolmeny, czyli cenne megality wzniesione między neolitem a epoką brązu. Nam rozkład lotów nie pozwolił już do nich dotrzeć. Wstąpiliśmy jeszcze do rzeczonej wcześniej restauracji na małe co nieco. Tu kolejny specjał lokalny, czyli porra antequerana, to taki krem z pomidorów. Chcieliśmy też ajo blanco, czyli taką zupę migdałową, ale mają w ofercie, ale niestety obecnie nie było, więc kupiliśmy jakąś latynoamerykańską. Krem był bardzo sycący i godny polecenia. Na koniec pokażemy Wam jeszcze jedno ze słynnych białych miasteczek andaluzyjskich. A tu pięknie widać jest góry. To Mijas Pueblo. Wiesz, dlaczego domy malowano kiedyś białym wapnem? Ta tradycja sięga kilku stuleci i miała rolę praktyczną, nie estetyczną. Otóż wapno chroniło przed zarazami i epidemiami. Dziś wiemy, że jego zasadowy odczyn faktycznie działa antybakteryjnie, ale wtedy chyba tego nie mogli wiedzieć. Ten biały kolor stał się symbolem czystości, a że przy okazji dobrze odbijał światło słoneczne, chłodząc mieszkanie, to jeszcze lepiej. Miasteczko słynie z takich osiołkowych taksówek. Jeszcze pod koniec XX wieku tak właśnie mieszkańcy zaczęli wozić turystów. No i tak się ostało. Dzisiaj to charakterystyczny element tego miejsca. Są też konne dorożki. My wybraliśmy własne nogi, bo jak męczyć, to najlepiej siebie. Z kraju miasteczka taka nietypowa kapliczka wykuta w skale, związana jest z objawieniami maryjnymi z XVIII wieku. I co nas tak zaskoczyło, Maryja wygląda tutaj trochę jak lalka. No i ma śliczną sukienkę. Maryja ukazała się tu dwóm dzieciom. Dziś Matka Boża jest patronką całego miasta. Za kapliczką rozciąga się piękny widok na okolicę i morze, do którego jest stąd nieco ponad 4 kilometry. A skoro już o męczeniu zwierząt mówiliśmy. A w miasteczku zobaczycie jedną z najstarszych, o ile nie najstarszą arenę walk byków na całym Costa del Sol. To oczywiście tradycja, można się do niej przyczepić, ale taka jest. Ta tradycja zaczęła się już w starożytności. Później walczono z bykami na koniach i dopiero w XVIII wieku przyjęła taką formę, jaka jest obecnie, czyli właśnie z tym czerwonym płaszczem. Działo się to zresztą w nieodległej rondzie, a reformy te wprowadził Francisco Romero. Arena w Mijas zbudowana została w 1900 roku i ma nietypowy kształt, bo jest owalna, a nie okrągła. Współcześnie walki z bykami odbywają się głównie podczas lokalnych świąt. Również i w Malace korridy odbywają się regularnie, kilka razy do roku. Przyznamy, że nie rozumiemy tej tradycji. I kiedy oglądaliśmy fragment walki na YouTubach, to aż włos się jeżył i serce bolało. A co ty o tym sądzisz? Napisz w komentarzu. Tak opuszczamy Malagę, polecając Wam film o Majorce, gdzie swego czasu wczasował się Chopin. Pozdrawiamy!